Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Zwrócę w nim uwagę na pewne bardzo ważne kwestie, jeśli chodzi o projektowanie akapitu za pomocą stylów. Mamy tutaj przykładowy akapit, który został sformatowany krojem TISA Pro o wielkości 9 punktów na 14 punktów. Chciałabym utworzyć nowy styl akapitowy, który będzie zawierał justowanie i odpowiednie jego ustawienia. Z klawiszem Alt i plusem powołuję nowy styl akapitowy, podpisując go na przykład 1. We wcięciach i odstępach wybieram formatowanie jako justowanie z ostatnim wierszem do lewej strony i po każdym akapicie chciałabym mieć odstęp jednego ślepego wiersza. Pozostawię kolor czarny mojego tekstu, z tym, że jeśli chodzi o inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone, to tutaj chciałabym utworzyć jeden styl zagnieżdżony, podpisać go czerwony, ale odcień i w zakładce charakter kolor chciałabym wybrać odcień czerwonego. Widzę, że tutaj mam do dyspozycji jedynie te kolory, które są zawarte w próbkach. Logicznie rzecz biorąc, mogłabym się przenieść do próbek, tam stworzyć odcień czerwonego, ale nie muszę tego robić. Mogę to zrobić bezpośrednio w tym oknie, klikając podwójnym klikiem na wypełnienie i wybierając odpowiedni rodzaj czerwieni, poruszając się oczywiście tymi suwakami w cmyku. I chciałabym mieć właśnie taki odcień czerwieni. Klikam Add i klikam Done i wtedy wybieram ten odcień czerwieni i zatwierdzam operację. Czerwony odcień będzie przebiegał w moim całym stylu akapitowym przez jeden wyraz. Czyli tutaj to ustawienie zostawiam. Mogę wybrać tutaj szereg innych, ale mnie pasuje właśnie takie ustawienie. I klikam OK. Zaznaczam całość i wybieram styl 1. I widzę, że w całym akapicie pierwszy wyraz jest oscylowany właśnie tym zagnieżdżeniem w postaci czerwonego odcienia. Chciałam zwrócić uwagę, że jeśli ja bym stworzyła nowy akapit, no to oczywiście on przyjmie formatowanie takie, jakie określiliśmy w stylu numer 1. Czyli pierwszy wyraz jest sformatowany czerwienią. Ale jeśli ja będę chciała stworzyć jeszcze jeden styl akapitowy, Alt i ikonka tworzenia nowego stylu, zwróćmy uwagę, że jeśli ja mam zaznaczony ów styl, on natychmiast pokazuje się w rubryce Based On, czyli w tej rubryce, w której wybieram styl, na jakim mogę oprzeć nowo tworzony styl. Jeśli ja przejdę na Basic Paragraph, wówczas tworzenie nowego stylu będzie przebiegało w ten sposób, że w okienku, gdzie ja mogę wybrać styl, na którym chcę oprzeć nowo powstający styl, będzie pojawiała się adnotacja No Paragraph Style, czyli że ten nowy styl jest sam z siebie nowym stylem opartym jedynie na tych formatowaniach, które zostały przeprowadzone w definicji tego stylu paragrafowego. Także to są te uwagi dotyczące tworzenia stylów oraz tworzenia nowych kolorów bezpośrednio w panelu, czy to stylów akapitowych, bo tutaj bardzo proszę zwróćmy uwagę, też mogę tworzyć nowe kolory, czy w stylu znakowym. Też mogę tworzyć nowe kolory, klikając czy to wypełnienie, czy obrys. Wszystko w zależności od tego, dla jakiego elementu życzę stworzyć nowy kolor. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.